Co z tym Nowym Jorkiem? Czy miasto rozczarowuje, czy zachwyca? Czy wciąż warto tam się wybrać? Czy to miasto marzeń, czy może ponura betonowa dżungla? Ile osób, tyle opinii i to niektóre bardzo skrajne. A dzisiaj przedstawimy Ci nie tylko naszą opinię na ten temat, ale też osób ze świata YouTube i blogów, których gościmy u nas na kanale po raz pierwszy. A na koniec też wspomnimy, ile kosztował nasz wyjazd na kilka dni do Nowego Jorku, aby móc stwierdzić, czy na pewno wciąż warto. Dzisiaj sprawdzamy, czy Nowy Jork to idealne miejsce na przygodę w City Break, czy może lata świetności tej metropolii już minęły. Nie będę robił z tego tajemnicy i od razu powiem, że nas Nowy Jork jednak zachwycił swoją energią i klimatem. Jednak jakie zdanie na temat tego miasta mają inni? Nowy Jork jest często nazywany miastem, które nigdy nie śpi i ta nazwa została nadana z bardzo dobrego powodu. Moi drodzy, tutaj na ulicy jest jasno jak dzień, nie? Od tych świateł, od tych wszystkich billboardów podświetlanych, masakra. Energia i ekscytacja tej metropolii jest odczuwalna od momentu, gdy przybywasz do miasta po raz pierwszy i wychodzisz z dworca kolejowego. W ten właśnie sposób my mieliśmy pierwszy kontakt z Nowym Jorkiem, a dokładniej z Manhattanem. Jesteśmy w Nowym Jorku, ale jest zimno, masakra. Nasz widok z okna. Mówią o nim miasto, które nigdy nie śpi, bo jeśli najdzie Cię ochota na japońską kuchnię o 1 w nocy, to nie ma z tym problemu. To akurat przykład wzięty z naszego wyjazdu. Mogą też jedzenie dostarczyć do hotelu w środku nocy, a w niektórych częściach miasta słyszeliśmy nawet o godzinach szczytu ruchu samochodowego o 3 nad ranem. Jak już była mowa o jedzeniu, to w Nowym Jorku jest tak duża mieszanka kulturowa, że znajdziesz tam kuchnię chyba z każdego zakątka świata. A teraz idziemy na nowojorskiego bejgla. Mieliśmy bejgle niedaleko naszego hotelu, ale Natalka znalazła, że tutaj są chyba jedne z lepszych w Nowym Jorku. Mieliśmy okazję tam jeść tylko w kilku miejscach, ale jedzenie zawsze było bardzo smaczne albo wręcz zachwycające. Więc jeśli lubisz jeść, to Nowy Jork na pewno przypadnie Ci do gustu. Zresztą kto lepiej opowie o jedzeniu w tym mieście jak nie nasi goście, czyli Klaudia i Michał, którzy są w końcu specjalistami od jedzenia w podróży. Cześć, jesteśmy tutaj gościnnie na zaproszenie Natalii i Łukasza i stwierdziliśmy, że trochę więcej powiemy wam o jedzeniu w Nowym Jorku i o miejscach, które my odwiedziliśmy i wam byśmy chcieli serdecznie polecić. Tak, i jeśli chodzi o Nowy Jork, to pewnie pomyślicie, że jest tłusto, że jest fast foodowo i że nie ma warzyw i to wszystko jest prawda, słuchajcie. Tak. Ale to jest pyszne. I pierwsze miejsce, które na pewno chcemy wam polecić, które jest mega nieoczywiste, to jest Clinton Hall. Tak, Clinton Hall, w którym możecie zjeść burgera, który ma w środku frytki, możecie zjeść pączka, który jest w sosie pomidorowym. No na pewno jest to ciekawe doświadczenie kulinarne i to jest taka miejscówka, którą nie wszyscy znają i wielu naszych widzów było zaskoczonych tym miejscem i dostawaliśmy zdjęcia, że również je odwiedzili. Tak, tak. Kolejnym miejscem oczywiście jest Papaya King, w którym jesteśmy zakochani. I teraz na przykład moja znajoma do mnie napisała, że jedzie do Nowego Jorku, to powiedziała mi jako pierwsza w ogóle, że musisz tam pójść, bo te hot dogi były naprawdę wyjątkowe. Tak, hot dogi i soki. To Tak, jest też tak. must have, to jest taka druga miejscówka. No i nowojorska pizza. Zrobiliśmy na ten temat cały odcinek u nas na kanale, ale miejsce, które w szczególności zapamiętaliśmy, Rocky's Pizza, czyli pizza nieoczywista, pizza z makaronem, duże kawałki. Nie należy do najtańszych, bo nie jest to $1 pizza, których jest cała masa w Nowym Jorku, ale na pewno jest to miejscówka, którą my byśmy wam chcieli serdecznie polecić. Tak, i tutaj się zatrzymamy, jeśli chodzi o pizzę nowojorską, bo sprzedamy wam od razu taki mały sekret, o którym się mówi, to o tym, że ta pizza nowojorska jest taka wyjątkowa ze względu właśnie na sos, który jest robiony z wody, która jest w Nowym Jorku. Dlatego ona smakuje niesamowicie i te $1 pizza to faktycznie jest taki mały trochę fake. Raz udało nam się zjeść $1 pizzę, Tak. ale ogólnie to są $2 pizza, $3 pizza, $4 pizza, $9 pizza i w ogóle Dużo pizz. dużo pizz. Kolejnym miejscem, którym wam polecamy, to oczywiście najsłynniejsze kanapki z ogromną ilością mięsa, czyli pastrami. Kac Delikatesy to miejscówka, którą koniecznie trzeba odwiedzić w Nowym Jorku i jest to po prostu taki kulinarny must have. Natomiast to, co nam się nie podobało w tym miejscu, to mieliśmy wrażenie, że strasznie dużo się tam żywności marnuje. Kanapki są ogromne, ogórki były super, wszystko było super. Kolejna miejscówka, którą trzeba koniecznie odwiedzić. Ale weźcie to na pół. Tak, ale weźcie sobie jedną kanapkę na pół, jeśli nie jesteście tak, jeśli nie lubicie aż tak dużo jeść, tylko chcecie po prostu sobie spróbować. Dużo kolejek, warto poczekać, jest to coś innego. No i to miejsce odwiedzała masa gwiazd, więc to jest taki też kolejny punkt w Nowym Jorku, który warto polecić. My moglibyśmy długo mówić o jedzeniu, dlatego będziemy powoli kończyć. Miło Tak. było się z wami widzieć, bo się jeszcze nie znamy z widzami Natalii i Łukasza, także pozdrawiam was serdecznie. Bye!
Miasto jest domem dla ludzi z całego świata, a to odzwierciedla się w jedzeniu, kulturze i architekturze. Można tam znaleźć autentyczną kuchnię z każdego chyba zakątka świata, a także niektóre z najsłynniejszych muzeów, galerii sztuki i teatrów na świecie. Niezależnie od tego, czy interesuje Cię historia, sztuka czy nauka, w Nowym Jorku znajdziesz coś dla siebie. Jeśli mówisz po angielsku, to nieważne czy z akcentem czy nie, nikt nawet nie będzie na to zwracał uwagi i na przykład w lokalnych sklepach, barach i restauracjach będą Cię traktować jak lokalsa, a nie jak turystę. W mieście wystarczy, że mówisz po angielsku i już jesteś jednym z nich. Baza, jak Ci się podoba Nowy Jork na tle San Francisco, Las Vegas? Las Vegas w ogóle inna bajka. Wiecie, tam macie budynki, tam w ogóle macie taki mini mały Jork, Nowy Jork. Tak? Masz hotel, który jest wzorowany budynkami jak Nowy Jork. O, nawet nie wiedziałem. Każdy hotel ma swoje centrum handlowe, jest w ogóle inna bajka, ale fajne na dzień czy dwa. A San Francisco jeszcze do niedawna myślałem, że jest trochę podobne, ale jak tutaj zobaczyłem, co się dzieje w środku, w mieście, w Nowym Jorku, to już zmieniam zdanie, nie? Że po prostu daleko w tyle zostaje San Francisco, a tak na dobrą sprawę zacząłem zwiedzać miasto od wczoraj trochę i dzisiaj już tak na maksa od rana zaczęliśmy to robić razem, więc myślę, że jak dowiem się jeszcze jakichś ciekawostek, historii na temat tego miasta, to będzie po prostu przepaść ogromna. Idąc, jak sam zauważyłeś, co 50 metrów czy 100 metrów, zmieniają się Klimaty, krajobrazy, krajobrazy. tak. Nie ma może atrakcji, samą atrakcją jest w ogóle to, co się dzieje. Nie? Tak, dokładnie. Ludzie chodzą sobie, mówią, coś grają, tańczą czasami, Dokładnie. czy tam mówią coś do siebie z mikrofonami i tak dalej, i tak dalej. Tak jak na filmach. Nie? Tak jak na filmach, takie klimaty jak z filmów co chwilę, na każdym kroku. Czasami jakieś odklejenie się trafi gdzieś przy wejściu do metra, jak my trafiliśmy wczoraj. Ale nie, bo generalnie problem bezdomności w Nowym Jorku jest bardzo duży. Tak w wielu miastach w Stanach No. w ogóle, nie? A co o Nowym Jorku myślą sami Amerykanie? Hi, I'm Nina, a New Yorker for 20 years. My favorite part about New York is the food, the people, and Little Island. If you haven't been, you should go. I didn't even know about that. See? My name is Rahman. I'm from US, but not from New York. And my favorite things about New York are the food, the crazy sky rises, the vibe of the city, a lot of energy, and Central Park. That It's a good place, that place you definitely have to go. Spotkałem się ostatnio z jedną opinią, bardzo negatywną na temat Nowego Jorku. Taki oto komentarz przeczytałem pod jednym z filmów o tym mieście. Ktoś, kto od 15 lat mieszka w Nowym Jorku, bardzo negatywnie przedstawił to miasto. Myślę, że to może być różnica pomiędzy mieszkaniem tam, a odwiedzeniem go jako turysta. Mam też inną teorię. Sami mieliśmy okazję mieszkać w kilku różnych krajach na świecie i powiem szczerze, że jeśli się gdzieś nie czułem dobrze, to podświadomie sam wymyślałem wiele wad danego kraju lub miasta. Być może jeśli ktoś tam mieszka i nie jest szczęśliwym, a może jeszcze tęskni za rodziną czy kimś bliskim, to będzie widział wszystko w szarych barwach? Nie wiem tego na 100% i troszkę zgaduję. Być może się mylę. Daj znać, co ty myślisz na ten temat. Nas z pewnością Nowy Jork zauroczył i w sumie chyba wszystkie osoby, które znam i które były tam turystycznie. Robi wrażenie Empire, co? Nie spodziewałem się w ogóle takiej Ale miasto jakie... petardy. Sama wysokość to jeszcze nic, ale to miasto, nie? Ile tych wieżowców tutaj jest, to jest szok. Tak jak z góry można sobie zaobserwować te ulice wszystkie. Mega, No. mega. Także w każdą stronę, gdzie pójdziecie, jest inaczej. Tak jest. Od wielu osób wręcz słyszałem, że Nowy Jork bije na głowę Dubaj, który jest nowoczesny, piękny i czysty, ale nie ma tego klimatu właśnie jaki ma Nowy Jork. Tam z tyłu, moi drodzy, za nami zawsze ustawiałem tą choinkę na święta. Innym aspektem, który czyni Nowy Jork jednym z fajniejszych miast na świecie, są jego bardzo dobrze rozpoznawalne atrakcje turystyczne i budynki. Moi drodzy, Empire State Building od wybudowania do lat 70. był najwyższym budynkiem w Nowym Jorku. Jeśli lubisz zwiedzać, to jest tam cała masa miejsc i atrakcji, które z pewnością znasz z telewizji lub filmów. Od Statuły Wolności do Empire State Building. Te atrakcje są nie tylko znane, ale także oferują spektakularne widoki. No i moi drodzy, jesteśmy na 86. piętrze na Empire State Building. Wow, patrz. A odwiedzając to miasto po prostu trzeba zobaczyć je z góry z któregoś z drapaczy chmur. Spodziewałeś się takich widoków? Nie, powiem Ci, że myślałem, że jak to z wieżowca gdzieś tam będzie, ale to robi wrażenie. To jest po prostu petardinio. Elo. Można wjechać na taras widokowy, na nowy budynek World Trade Center, na Empire State Building albo na Top of the Rock przy Rockefeller Center. No i jesteśmy pod samym World Trade Center. Dosłownie, no już dotykam World Trade Center. Także jesteśmy dokładnie pod nim. Trzeba się nieźle wygiąć, żeby zobaczyć tutaj ten budynek.
Znajdzie się pewnie jeszcze kilka miejsc. Wszędzie widok jest zapierający dech w piersiach. Polecamy zobaczyć miasto z któregoś z drapaczy chmur zarówno za dnia, jak i w nocy, bo wrażenia są zupełnie inne. Piękne widoki, co? Times Square, Central Park i Most Brooklyński to również atrakcje, których nie można przegapić i które na długo pozostaną w pamięci. Tutaj na Manhattanie te odległości wcale nie są tak ogromne. I wam powiem, jak ktoś ma zdrowe nogi i lubi chodzić, to można cały Manhattan praktycznie chyba obrócić z buta, nie? Tak mi się wydaje. Albo przynajmniej te główne, takie tam gdzieś w centrum. Tak, jak ktoś ma wygodne buty. Zobaczcie też, co o Nowym Jorku myślą twórcy bloga internetowego Byle w drogę. Nowy Jork to przede wszystkim różnorodność. Od zatłoczonego i dusznego metra przez cichy i spokojny, otulający Central Park, aż po rozśpiewany i roztańczony Broadway. Miasto to ma bardzo wiele obliczy, które bardzo zgrabnie się ze sobą przenikają i to na wielu płaszczyznach. Od Staten Island po Bronx i od podziemi metra, aż po najwyższe drapacze chmur. W Nowym Jorku każdy znajdzie coś dla siebie. Nowy Jork przygarnia każdego i to dlatego tak bardzo zakochaliśmy się w tym mieście. Tutaj już zupełnie inne klimaty, nie? Taki spokój, taka cisza trochę. Nie jeździ tyle aut, a odeszliśmy ile? Kilkanaście minut na pieszo od Manhattanu. No, takie zupełnie jakbyśmy byli w innym mieście. Miłośnicy filmów czy seriali znajdą też coś dla siebie. W końcu Nowy Jork to miejsce akcji wielu znanych produkcji. My odwiedziliśmy przykładowo budynek, gdzie zamieszkiwali serialowi bohaterowie z Przyjaciół oraz mieszkanie Carrie Bradshaw z serialu i filmu fabularnego Seks w Wielkim Mieście. No tu mieszkała serialowa Carrie Bradshaw, czyli Sarah Jessica Parker. Idziemy teraz szukać bankomatu, na którym Joey miał napisany swój kod PIN, żeby go nie zapomnieć. Ale żeby nie było tak słodko i tak kolorowo, to trzeba też wspomnieć o kilku minusach tego miasta. Metropolia jest ogromna i przyciąga masy turystów, przez co często może być zatłoczona i w dodatku głośna, co dla niektórych może być nieco przytłaczające. Jest dopiero po 8 rano, a wszędzie już tłumy. Tutaj w tym mieście, nieważne która jest godzina, wiecznie jest pełno ludzi wszędzie. Patrzcie jaka kolejka. To jest wszystko na Statuę Wolności? Patrzcie jak to się ciągnie. Innym minusem będą niestety ceny. Zarówno zakwaterowanie, jak i jedzenie, czy nawet atrakcje w Nowym Jorku nie należą do tanich. W Nowym Jorku też jest dużo, z tego co widzimy, pubów irlandzkich. Gdybyście mieli zamiar odwiedzić, to Guinness smakuje praktycznie jak w Irlandii, czyli pyszny. Ale kosztuje $9 za... To nawet nie był chyba pint. Za bejgle zapłaciliśmy $24. Drogi Nowy Jork. W godzinach szczytu można trafić na zakorkowane ulice, co nie będzie umilało poruszania się po mieście, czy to samochodem, taksówką, czy autobusem. Ale na szczęście jest jeszcze metro. No i zdecydowanie największym minusem miasta, przynajmniej dla nas, byli bezdomni, których można było zauważyć w wielu miejscach. Niektórzy z nich byli pewnie pod wpływem jakichś środków, bo stali na przykład przy wejściu do metra i rozmawiali sami ze sobą. Nigdy nie byli na szczęście w żadnym stopniu agresywni, ale jednak taki widok zawsze zapala czerwoną lampkę w głowie, aby w ich pobliżu być ostrożnym. Miasto to również raj dla miłośników zakupów. Oczywiście nie mogło tam zabraknąć światowej sławy domów towarowych i butików najsłynniejszych projektantów. Właśnie mieliśmy jakiegoś przewodnika z wycieczką, który opowiadał, że tutaj na tej ulicy, że to jest bardzo droga ulica na zakupy. W sensie, że tutaj są takie sklepy jak Tiffany i tam wymieniał inne marki, właśnie takie, wiecie, bardziej drogie. Fani shoppingu powinni też wybrać się do Oculusa, czyli na chwilę obecną najdroższej stacji metra na świecie. Oculus to stacja połączona z centrum handlowym. To miejsce znajdziesz w okolicy memoriału po World Trade Center. Jeśli mowa już o World Trade Center, to zdecydowanie warto też zobaczyć przed chwilą wspomniany memoriał. Ta atrakcja przypomina nam o tragicznym wydarzeniu sprzed lat. Tutaj wszystkie imiona i nazwiska ofiar osób, które zginęły w zamachach. Dla osób bardziej zainteresowanych atrakcjami Nowego Jorku, w opisie tego filmu dodam link do wideo z naszymi ulubionymi miejscami z Nowego Jorku, które mieliśmy okazję odwiedzić. Tam dowiesz się też więcej na ich temat. Manhattan to miejsce, gdzie naprawdę warto dużo przemieszczać się na pieszo. Zawsze tam znajdziesz coś ciekawego, co chwilę coś się dzieje, na każdym kroku można trafić na jakieś atrakcje lub rozpoznawalne budynki. Tutaj na Manhattanie te odległości wcale nie są tak ogromne. I wam powiem, jak ktoś ma zdrowe nogi i lubi chodzić, to można cały Manhattan praktycznie chyba obrócić z buta, nie? Tak mi się wydaje. Albo przynajmniej te główne, takie tam gdzieś w centrum. Tak, jak ktoś ma wygodne buty. Tylko jeśli jedziesz tam zimą, to zabierz ciepłe ubrania, bo wilgotność powietrza w połączeniu z wiatrem powodują, że odczuwalna temperatura jest dużo niższa niż ta na termometrach. Idziemy właśnie albo najpierw coś zjeść, albo kupić rękawiczki i czapkę dla Natalii, bo można zamarznąć.
Jak świetnym i energicznym miastem jest Nowy Jork, ciężko jest opowiedzieć słowami, dlatego polecamy tam się wybrać, ale póki co zobacz, ile kosztował nasz wyjazd do Nowego Jorku i ogólnie jakich cen można się na miejscu spodziewać. Film już wyświetla się na ekranie, więc do zobaczenia tam. Wiem, że pewnie często to słyszysz, ale jeśli ten film okazuje się dla Ciebie wartościowy, to zostaw łapkę w górę, bo to naprawdę pomaga kanałowi. Cześć!